Smok to jest wyzwanie. Że przed wyruszeniem w przygodę musisz zebrać drużynę. Nie chodzi o to, żeby króliczka złapać, tylko żeby go gonić, prawda? Warto dodać, że są te smoki takie do ubicia na różnego rodzaju, na różnych poziomach. Szukanie smoków jest przede wszystkim dla ludzi, którzy są top performerami. Jeżeli jesteś NPC-em, a chciałbyś być bohaterem, to poszukaj smoka. Bestia musi być soczysta, wielka i soczysta. Nerd Management testujemy. Cześć, witajcie w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Słuchaj Paweł, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Ostatnio na 1 na 1 powiedziałeś mi, że chcesz polować na jakieś smoki. No muszę ci szczerze powiedzieć, że nie chciałbym, żebyś w godzinach pracy grał w World of Warcraft czy tam innego Wiedźmina. To nie jest stosowne. No jak nie, słuchaj. Czym jest taki smok, kiedy pracujemy sobie w IT? No, smok to jest wyzwanie, to jest taka bestia, którą po prostu trzeba ubić. I teraz, kiedy wy jako liderzy macie swój zespół, pracujecie w danej firmie, to nie ma nic lepszego niż taki na przykład jakiś event. W naszym przypadku to był Black Friday, czyli takie wydarzenie, gdzie cała firma się spina, cały zespół się spina po to, żeby zrobić coś naprawdę niesamowitego. No i co? Jest już po Black Friday, bestia została ubita, praktycznie wszystkie nasze systemy zadziałały po prostu idealnie, no to zacząłem się naturalnie rozglądać po prostu za kolejnym. I dzisiaj sobie trochę o tym porozmawiamy, jak właśnie takiego smoka, taką bestię do ubicia szukać i przede wszystkim po co, bo zobaczcie, że kiedy macie sytuację taką, że macie świetnych ludzi, zatrudniliście po prostu najlepszych ludzi w swoim fachu, no i wasza praca staje się po prostu nudna. No wtedy robi się po prostu niefajnie. No, kiedy nie ma takiej bestii na horyzoncie, nie ma takiego wyzwania, gdzie naprawdę wszyscy mogliby czuć, że robią coś sensownego, już tutaj się zbierają ten ekwipunek, idą na tego smoka. Bardzo lubię tą analogię swoją drogą, dlatego właśnie mówię tutaj o smokach i dzisiaj właśnie sobie chwilę o tym porozmawiamy, że musisz się zastanowić, co może być takim właśnie wyzwaniem, co może być takim smokiem wielkim, którego po prostu ubijesz i wtedy, czy nawet będziesz się przygotował bardziej do ubicia takiego smoka, no bo przecież Krzychu, no nie chodzi o to, żeby króliczka złapać, tylko żeby go gonić, prawda? Zdecydowanie, teraz już wiem o co chodzi, że to nie są gry komputerowe w czasie pracy tylko wyzwania. Chociaż jeszcze powiem jeden cytat z gry komputerowej, że przed wyruszeniem w przygodę musisz zebrać drużynę. I to też jest coś, o czym oczywiście cały czas mówimy. Ale tak, to prawda, że no te wyzwania przychodzą, jakiś duży projekt, jakaś reorganizacja, jakaś duża zmiana. Przychodzą, kończą się i potem trzeba poszukać kolejnego wyzwania. I to jest właśnie to, co mi ostatnio powiedziałeś, prawda, że chcesz znaleźć kolejnego smoka do ubicia. Dokładnie tak. I tutaj się przede wszystkim kłania odcinek o job craftingu, który oczywiście podlinkujemy tutaj, gdzie nasz jeden z lepszych wywiadów. I o co w tym chodzi? Jak przede wszystkim zacząć szukać? Bo musicie się zastanowić przede wszystkim, co to może być. Czyli po pierwsze, najpierw ty jako lider musisz pomyśleć sam. Musisz się porozglądać po tym polu, poszukać, gdzie ta bestia się może chować, co to może być, jakiego typu wyzwanie to może być. Warto porozmawiać ze swoim przełożonym, praktycznie bezpośrednim, ale również i wyżej, bo musisz zdawać sobie sprawę, że no, szukanie bestii nie jest wcale takie proste i czegoś, czego możesz ty nie widzieć, może nawet twój przełożony nie widzieć, ale już jego szef, który ma dużo większy ogląd na cały ten system, cały ekosystem, całe środowisko, może ci wskazać jakieś drogi. Kolejna rzecz to jest to, co czuje zespół. Co zespół chciałby zrobić, ponieważ no, oni są na polu walki, polu bitwy i to non-stop. Do tego, kiedy walczą w tym codziennym znoju, może się okazać, że widzą gdzieś takie rzeczy, które mogłyby przynieść bardzo duże korzyści, jednak zawsze brakuje jakiegoś czasu, brakuje może pomysłu, jak coś rozwiązać, no bo no nie oszukujmy się, no. My jesteśmy po to, żeby dostarczać wartość biznesową, a nie jakąś technologię czy kod, tylko po to, żeby zrobić sobie ładny kod,
żeby sobie tam działał, ale żeby go nikt nie używał i żeby kasy nie przynosił. No nie o to chodzi. Jakby bestia musi być soczysta, wielka i soczysta, czyli poza tym, że będzie wyzwaniem dla ciebie i dla twoich ludzi, żeby no przede wszystkim był fan z tej pracy, żeby to było wyzwanie takie, które ciebie rozwinie twój zespół, da wam większe możliwości rozwoju, wzrostu, może nawet, nie wiem, stworzenia kolejnego zespołu albo dobrania kolejnych ludzi do drużyny, jak tutaj powiedziałeś, no bo trzeba zebrać drużynę przed wyruszeniem w drogę. Wtedy musisz się zapytać tego zespołu, czy widzą właśnie takie możliwości. I wtedy nie przyjdzie to łatwo, nie przyjdzie od razu, no bo jeżeli grałeś w jakąkolwiek grę, jakikolwiek RPG, czy wspomniany WoW, czy nie wiem, czy Heroesów, czy cokolwiek, no to dobrze wiesz, że żeby znaleźć tego smoka, no to potrzeba jednak dużo czasu, trzeba się sporo nałazić, nakombinować, naszukać, zatłuc dużo mniejszych potworków po drodze, żeby właśnie tą bestię odnaleźć i się na niej skupić, przygotować się dobrze, no i ją utłuc. I to jest właśnie o to chodzi, że ty jako lider musisz się zastanowić, gdzie tej bestii szukać, jakich ludzi potrzebujesz, może kogoś ci brakuje, może potrzebujesz właśnie więcej osób do drużyny, a jeżeli twoim celem jest wzrost zespołu, czy zwiększenie właśnie ilości ludzi w twoim zespole, a może nawet zbudowanie kilku następnych zespołów, no to wtedy ta bestia musi być odpowiednio duża, no i musi być wartościowa i przynosić korzyści. Warto dodać, że są te smoki takie do ubicia na różnego rodzaju, na różnych poziomach, bo może to być jakiś projekt biznesowy, może to być coś, co wam doskwiera, typu jakaś góra długu technologicznego, ale też ludzie mogą mieć swoje własne demony i bestie, z którymi muszą się zmierzyć i w tym też pomaga właśnie takie indywidualne podejście, po pierwsze, po drugie learning plany, czyli indywidualna praca z poszczególnymi osobami. Tutaj damy linka do odcinka, w którym bardzo szczegółowo o tym rozmawialiśmy, ale też ważną rzeczą jest to, żeby jasno określić oczekiwania w stosunku do danego stanowiska, czy danej pozycji, czy danej nawet osoby czasami, bo mogą być różne specjalizacje, więc taka bazowy poziom tego, czego oczekujemy od każdego, jest istotny. Dokładnie tak. I też nie zakładaj, że to zajmie ci chwilę, moment, że usiądziesz i wymyślisz. Bardziej musisz otworzyć swoją głowę, otworzyć oczy, zacząć obserwować i też może rynek, może konkurencję, może w ogóle inne branże, o czym też często wspominamy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę można by było zrobić fajnego, co przyniesie właśnie korzyści dla firmy, dla biznesu, będzie ciekawym projektem dla ciebie i twojego zespołu, który możecie wdrożyć, wykorzystać i posłużyć właśnie się tą analogią tej bestii, tego smoka i po prostu przyszykować się na wyprawę i tą bestię ubić. No właśnie, Paweł, ale tak idąc dalej analogiami z gier komputerowych, są takie osoby, które wolą siedzieć w karczmie albo pod drzewem i być tym takim NPC-em, co powoduje, że no niektórzy mają chęć, żeby wyruszyć tę podróż, żeby znaleźć kolejnego smoka. Jak ci, którzy wolą siedzieć w karczmie, jak możemy ich zainspirować do tego, żeby jednak ruszyli na wyprawę? Pierwsze pytanie to przede wszystkim, czy warto i czy to ma sens, no bo takiego NPC-a, zobacz, w żadnej grze NPC-a nie możesz wziąć ze sobą. On sobie stoi w danym miejscu, jest po coś, żeby zrobić jakąś akcję, zrealizować swoją robotę i to też jest okej. Szukanie smoków jest przede wszystkim dla ludzi, którzy są top performerami. To są ludzie, którzy naprawdę zjedli zęby i te smoki są po to, żeby mieli wyzwania, żeby po prostu im się nie znudziło, bo jeżeli im się znudzi u ciebie, już zrobią wszystko, co mają zrobić, no to szanse, że pójdą sobie dalej, no są niestety dość duże, a to nie o to w tym chodzi. Musisz się jako lider rozglądać i szukać tego, gdzie on tutaj jest, co jeszcze tutaj ciekawego właśnie tym, którzy chcą iść na tą wyprawę, żebyś mógł zaoferować. No bo jeżeli będziesz mógł zaoferować jedynie klepanie tego samego, co już zrobiliście przez następne 10 lat, no to pomyśl sam, czy to brzmi atrakcyjnie. Czyli jeżeli jesteś NPC-em, a chciałbyś być bohaterem, to poszukaj smoka, albo poszukaj jakiegoś bohatera, który wyrusza, który zbiera drużynę, żeby ubić smoka i do niego dołącz i wtedy z NPC-a staniesz się bohaterem. Dokładnie tak. I do tego was zachęcamy, abyście szukali wyzwań, szukali możliwości i mieli oczy szeroko otwarte, bo może już gdzieś tam za rogiem czai się bestia, która umożliwi wam wzrost, jak również sprawi, że po prostu będzie wam się pracować fajniej, będzie wam się żyło lepiej i będziecie mieli dużo większe możliwości. Tymczasem dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek i do zobaczenia za tydzień we wtorek. Cześć!
Cześć!